Może wrzucili kamienie, żeby zbiornik się płakał. Paliwo takie po spuszczeniu, takie brudne, ciemne, jak gdyby z olejem silnikowym. To odpowiedź masz w tym miejscu. Są to układy paliwowe Perkins Cat. Finalny koszt naprawy ciągnika to kwota. Zostało wykorzystane 240 pozycji części. Witamy w kolejnym odcinku. Kolejny dzień pracy z Masejem 5455. Prace postępują. Bierzemy się za prawą zwolnicę. Tu jak spojrzysz na tą zaślepkę, którą należy zdemontować do okresowego smarowania przynajmniej raz w sezonie lub co 500 godzin, tak jak przewidział producent, to tak byś mógł powiedzieć, że od nowości pomalowane jeszcze, no i na pewno jeszcze nawet nie idzie, nawet nasadki nie idzie włożyć 11. W środku, w kanale, tam podejrzewam nic innego jak syf, który był tu wcześniej widoczny, nie znajdziesz. Trzeba to wszystko teraz, ojoj, widziałeś? Na żywo. Jedna rdza. I teraz jak mamy sytuację, że z prawej strony wiemy, że był luz, tu wewnątrz, tu to wszystko, ten uszczelniacz, ta bieżnia, to wszystko już było zmęczone. W zasadzie wszystko szło na ostatni gwizdek. Można by tutaj liczyć już czas pracy na zasadzie już dni, a nie godziny, bo wcześniej czy później to by się tutaj podczas obsługi coś z tym wydarzyło. No to teraz profilaktycznie i słusznym będzie, żeby zajrzeć też na lewą stronę i zobaczyć, jak wygląda lewa strona w przypadku tego ciągnika. Jeden z problemów z tym ciągnikiem to jest instalacja elektryczna. No i jak otworzysz tutaj osłony, no to jest właśnie takie urządzenie nadające, które znajdujesz tutaj wpięte bezczelnie w instalację i tak jak możesz zobaczyć, dwa cienkie przewody zasilające, a odizolował ktoś do tego 2-3 cm przewodu zasilającego, żeby założyć przewód o średnicy 0,0 nic. Jakiś początkujący elektryk albo na szybko. A może ktoś chciał wiedzieć, gdzie ten ciągnik będzie po naprawie, jak wszystko będzie naprawione? Ale jego będzie trzeba dać w takiej sytuacji głębiej. Zresztą tu tak już coś było robione, nie? Jest tu puknięty, tam puknięty. Znaczy, no więc właśnie to tak wygląda, że jednak pierwsze myśli, że nikt tu nie był, to jednak były, ale mimo tego co by świadczyło o tym, jak on jest zmęczony i katowany. Był. Teraz odpoczywa. Teraz odpocznie. I chyba teraz, tu wiesz co jest widać, ewidentnie Mączuś. Teraz widać miejsce, dokąd on miał być nabity. Teraz co otworzysz, to widzisz jakąś kolejną niespodziankę. Co? Znaczy koszty tutaj to już są, nawet lepiej chyba powiedzieć, że o pieniążkach to już się nie rozmawia. Niepokoiła nas tutaj sytuacja z tym uszczelniaczem tutaj zewnętrznym, dlatego że podczas demontażu w bieżni, w której on pracuje, no to ten uszczelniacz, jak możesz zobaczyć, szedł przy samej krawędzi, wręcz nawet tu już krawędź tej zewnętrznej, jego tej piasty, no tulei, w której on chodzi, to nawet go uszkadzała, a jak się okazuje, no to jednak już ktoś tutaj tą stronę wcześniej wykonywał jakąś naprawę, no i ten pierścień był nabity zbyt płytko, powinien być nabity głębiej, dzięki czemu ten pierścień szedłby wewnątrz tulei, wewnątrz bieżni, a nie przy samej krawędzi, gdzie też się uszkadzał. I to też było takim potencjalnym prawdopodobieństwem, że w niedługim czasie coś się z tym wydarzy i masz odpowiedź. A smaru było tyle, co kot napłakał. Nie, tu jest. Ale co tak lata w środku?
Czujnik Słyszysz? urwał. Nie, jeszcze raz. O. Wiesz? Kamieniami tak było. A może wrzucili kamienie, żeby zbiornik Dobra. się płakał. Wszędzie musisz zajrzeć. Jakbyś kurwa kiszunkę z worka spuścił. Zobacz, paluszkiem przy mnie leży z brzegu. Ładny koreczek. Też. Aha, to jest ten. Od korka wlewu paliwa. No. To korek w częściach. I jednak nikt nic nie rzucił poza tym. No. Jest piękny kolor. Żołądek do pukania. To co, odwracamy ją? Odwracamy i tu zasłonimy, odwracamy i nabijamy uszczelniacz i druga bieżnia tego łożyska tego. No. Czekaj, daj mi tu. Ze spokojem, powolutku. Tam tak daleko, czy tu więcej? Dawaj to. I bardzo ładnie. Pod ręką. Dobra, szmatka nie powinna Nie obali przeszkadzać. się. Uszczelniacze. Paliwo takie po spuszczeniu, takie brudne, ciemne, jak gdyby z olejem silnikowym. To odpowiedź masz w tym miejscu. Są to układy paliwowe Perkins Cat. I tak jak już niejednokrotnie było pokazane, może gdzieś na filmach, może opowiadaliśmy o tych filmach, o tych układach na filmach. Tutaj producent, jak gdyby jest problem taki, że nie ma do tych pomp, do tych wtyskiwaczy części zamiennych, w zasadzie nieosiągalne, a to co się tutaj dzieje, pompa jest smarowana olejem silnikowym i kiedy taka pompa ulega wypracowaniu, no to zaczyna zaciągać taki olej i ten olej, skutek tego jest taki, że ten olej silnikowy zaczyna nam się pojawiać w paliwie. Mało tego, skoro taka pompa ulega wypracowaniu, no to też gdzieś tam w środku zaczyna się wycierać, pojawiają się jakieś zanieczyszczenia obce, które też tylko i wyłącznie mogą iść dalej na układ wtyskowy, efektem czego będą uszkodzone wtyskiwacze. No i jak już tak wspomnieliśmy o tym, no to warto wspomnieć, że jeżeli przy tych silnikach naprawiasz układ wtyskowy, no to rzeczą świętą jest sprawdzenie, a jak tak, wymiana pompy wysokiego ciśnienia, żeby się nie okazało, bo już nie jeden taki pacjent był, naprawił wtyskiwacze, zapłacił tam jakieś 10-12 tysięcy, bo tyle kosztują nowe wtyski, a nikt nie zajrzał do pompy i efekt za pół roku, za rok może ta sama sytuacja się pojawi, a już takie przypadki były, że tak to się objawiało. Chciał zaoszczędzić, a nie zaoszczędził. Traci dwa razy. Czyli tutaj, jak już widzimy, że coś się dzieje, no to też można powiedzieć, że żywot tego układu już jest też policzony, a czy w dniach, czy w godzinach, czy w miesiącach, czy w latach, no to już czas pokaże. Wyciągnięte, wyciągnięte. Ostatki. Ostatnie zdobycze z tego ciągnika. Młotek. Mieczysław. Ja czy ty? Tą dobrą stronę? Oj, 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 oj. Dobra. To nie. No jeszcze nie, dobra. Dobra, i jedziemy. Dobra, stój. Saluj, Będę chciał iść do mnie. Nie tak agresywnie. Nie, powolutku. Dobra, pomalutku. Patrz tylko na uszczelniacz. Odpowiednio. No jak w las. I pyk, i cyk.
Poskładany, koła, paski, sprężarka po naprawie, alternator po naprawie. Z drugiej strony masz, co ciekawe, nie wiem czy to było mówione czy nie, rozrusznik, to w zasadzie to już był złom, też już jest po naprawie. Nowe filtry, świeży płyn. Raz na 2 lata należałoby wymienić płyn w układzie chłodzenia lub wcześniej 1200 godzin. Przód, no chyba widać, że jest nie do poznania. Nie ten ciągnik, jak sobie przypomnimy, jak to wyglądało wcześniej. Tak jak widzicie, ciągnik w tej chwili w zasadzie już gotowy do wydania, do zwrotu klientowi. Wszystkie zlecone przez klienta usterki zostały usunięte. W zasadzie zostały nam tylko do zamontowania jeszcze przednie błotniki i maszyna będzie gotowa do wyjazdu. Finalny koszt naprawy ciągnika to kwota 60 000 złotych za części. Do tej naprawy zostało wykorzystane 240 pozycji części i 100 godzin pracy. W imieniu swoim i kolegów Sławka i Pawła dzięki serdeczne za obejrzenie, za komentarze, za to, że oglądaliście, za to, że tak Was ten temat zainteresował.